Cześć wszystkim! Mamy już nowy rok, więc pora zacząć ćwiczyć pisanie nowej daty. Kurde no! Zebrało mi się na nostalgię, dlatego postanowiłam zajrzeć do moich rysunków sprzed lat. W tym segregatorze mamy pracę od 2005 do 2012. To już 10 lat, czajcie? Mój styl tak się zmienił w tym czasie. Dopiero parę lat temu wpadłam na pomysł, żeby stworzyć taki segregator, więc tu jest mieszanina prac z różnych lat i czasami nawet niewłaściwie są posegregowane. Tutaj na przykład ja nie wiedziałam, że jak się robi postać, to powinno się ją rysować grubszymi liniami, a elementy tła cieńszymi, żeby można było łatwo tak zróżnicować, co jest na pierwszym planie, co jest na dalszym planie, na co należy skupić uwagę. No i przede wszystkim malowałam zawsze dziewczyny, bo to mi wychodziło najłatwiej. Z facetami miałam zawsze wielką trudność. O, ta praca! Uwielbiam ją. Nieważne jak wiele lat minie, ona ma w sobie coś tak fajnego, tak magicznego i anatomia wyszła mi tutaj nie najgorzej. Na tej pracy tutaj widać, jak bardzo nie potrafiłam jeszcze kontrolować markerów i to była chyba pierwsza taka praca, z której byłam naprawdę szalenie dumna. Skserowałam ją, pokolorowałam ją markerami i chwaliłam się nią każdemu, jak tylko mogłam. I ta praca, myślę, że ona się teraz nada do narysowania jeszcze raz. To był czas, kiedy byłam bardzo zajarana mangą i anime, więc rysowałam oczy typowe dla tego stylu oraz tworzyłam takie wyjątkowo spiczaste brody. Z biegiem lat odrzuciłam ten styl i poszłam taką swoją własną ścieżką. Jeśli miałabym streścić moją drogę, to po prostu przyglądałam się pracom różnych artystów i zastanawiałam się, co mi się w tych pracach najbardziej podoba. I podbierałam jakieś takie drobne elementy i wprowadzałam je do swojego stylu i w ten sposób tworzyłam mój własny styl. Generalnie im więcej się rysuje, tym więcej dostrzega się pól do poprawy i to widać bardzo dobrze w tych moich starych rysunkach. Brakuje tam cieni i wszystkie obiekty są takie płaskie i uproszczone. To dlatego, że na początku tak bardzo starasz się, żeby to w ogóle przypominało człowieka, że nie skupiasz się na jakichś takich innych elementach, które mógłbyś dodać. Wiem do czego to porównać. Jak macie na przykład takie wyzwanie, żeby rysować ten sam obrazek przez 1 minutę, 10 minut i 1 godzinę, to zauważycie, że te prace będą się znacznie różniły ilością szczegółów. Kiedy dopiero zaczynasz rysować, to nie masz pomysłów na to, jakie możesz dodawać szczegóły, ale też przede wszystkim nie masz wiedzy. A w rysowaniu, uwierzcie mi, trzeba ogarnąć wiele tematów, które pozornie mogą nie być jakoś związane z tym, co akurat rysujecie, a jednak mają duży wpływ na efekt końcowy. Weźmy na przykład perspektywę. Wydawałoby się, że przy rysowaniu człowieka perspektywa w ogóle nie jest potrzebna, bo ona przydaje się tylko przy rysowaniu budynków. Bip! Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że człowiek sobie wyciągnie rękę i już tutaj działa perspektywa. Albo jak widzimy go pod kątem, to co to jest? Też perspektywa. Więc spójrzmy na ten rysunek z 2006 roku. Wtedy zdążyłam już opanować umiejętność różnicowania grubości linii. Widać to na włosach, bo grubymi liniami oddzielam poszczególne pasma. Dalej umiejętność zachowania proporcji twarzy. Jest też uwzględnienie mimiki, bo dziewczyna wygląda na taką trochę zaskoczoną, może trochę przestraszoną, nie wie co się z nią dzieje, czy ona spada naprawdę, czy ktoś ją złapie, jest taka niepewność w tych jej oczach. Do tego dołóżmy jeszcze umiejętność tworzenia kompozycji, bo ta postać bardzo fajnie pasuje do tła, które zrobiłam. Więc mamy tutaj tylko 4 umiejętności, a w nowym rysunku pojawiają się kolejne. Znajomość anatomii, operowanie cieniem, realistyka twarzy, dbanie o szczegóły, zróżnicowanie warstw włosów, wyczucie kierunku nakładania linii, dopasowanie wyglądu liter do kompozycji i jeszcze dopracowanie tła. Czyli aż 8 nowych umiejętności, o których nawet w ogóle nawet nie pomyślałam, tworząc rysunek w 2006 roku. Założę się, że do tej listy za parę lat będę mogła jeszcze dodać jakieś kolejne nowe skille. Bo wiecie, jeśli regularnie się rysuje, to człowiek naprawdę bardzo dużo się rozwija w tym zakresie i cały czas uczy się czegoś nowego.
bo zobaczcie, ta praca idealnie nada się na przeróbkę, bo jest tutaj wiele elementów, które można zmienić, poprawić, a przy tym pomysł jest naprawdę wyjątkowy i bardzo go lubię. Mam takie wrażenie, że jak byłam młodsza, to miałam o wiele ciekawsze pomysły. Moje rysunki miały w sobie jakby tak więcej emocji. Z drugiej strony te rysunki też były, można powiedzieć, że bardziej smutne, bo wtedy nie do końca umiałam się odnaleźć wśród moich rówieśników. Teraz jednak smutek już raczej mi nie towarzyszy, więc nie będę na to narzekać. To, co mnie najbardziej boli w pracy, to chyba też był 2006 rok. No, to boli mnie najbardziej to, jak bardzo uproszczone są włosy. Pozbyłam się problemu po prostu malując je na jednolity czarny, a grzywkopejsy odcięłam od reszty białym obramowaniem. I wygląda to okropnie! A wystarczyło tylko dodać parę błysków i praca po prostu nabrałaby życia. No i serce, bardzo symboliczne, ale za to fajnie się łączy z szyją, bo wygląda jak ramiona i z tego można wyciągnąć coś więcej. Dlatego w nowej wersji rysuję realistyczne serce, a nie takie symboliczne. Skorzystałam z gifa, którego znalazłam w internecie, bo na chwilę obecną jest mi trochę trudno wzorować się na wyglądzie swojego własnego serca. Doskonale rozumiem, czemu w pierwszej wersji nie podjęłam się narysowania takiego realistycznego serca, ponieważ doskonale wiedziałam, że mnie to przerośnie. Próbowaliście kiedyś rysować organy? To nie jest kaszka z mleczkiem. Te wszystkie odbłyski, miejscowe zmiany kolorów, człowieku, masakra! Na całe szczęście 13 lat później takie wyzwania nie są mi straszne. A na dodatek po mojej stronie stoi technologia, która bardzo sprzyja tego typu rysunkom. Przede wszystkim bez problemu mogę nałożyć jasny kolor na ciemny, dodać jakieś odbłyski i mogę zmniejszyć widoczność warstwy, po prostu manipulując przejrzystością, czyli opacity. Ale to nie tylko to. Na przykład w przypadku twarzy wiele razy przesuwałam dolną część ust, ponieważ moim zdaniem wyglądała trochę dziwnie, czyli zniekształcałam ją, w ogóle przesuwałam całe usta, żeby były w odpowiednim miejscu. Rysując digitalowo to wszystko jest takie proste i przyjemne, a dla tych, którzy nie pamiętają, to przypominam, że ja tworzę swoje prace na iPadzie Pro, a program to jest Procreate. Z biegiem lat też nauczyłam się stosować technikę, którą lubię nazywać z przymrużeniem oka. Dosłownie. W trakcie rysowania w pewnym momencie zaczynam mrużyć oczy i rysuję właśnie w taki sposób, żeby widzieć tylko ogólny zarys, a nie skupiać się na szczegółach. To mi pomaga dostrzec ewentualne błędy anatomiczne albo zauważyć, kiedy coś tam nie pasuje. I w ten sposób na przykład dostrzegłam, że po pokolorowaniu serca powinnam też jednak dodać cienie na twarzy, ponieważ bez tego ta twarz wygląda strasznie płasko i tak jakby się po prostu tak dokleiło. Serce ma bardzo dużo cieni i odbłysków, więc taka biała twarz w ogóle totalnie tutaj nie pasuje. A kiedy już poprawiłam twarz, to zauważyłam, że też nie pasuje tutaj takie białe, czyste tło. Wpadłam na pomysł, żeby dodać takie jakby zabrudzenia, kiedy się rysuje ołówkiem. Bo zazwyczaj wtedy zdarza się tak, że na ręce sobie rozsmarowujemy trochę grafitu i potem roznosimy go po całej kartce. I uważam, że to jest całkiem niezły pomysł, ponieważ słuchajcie, czystość i biel kartki to jest sprawa totalnie przereklamowana. To jest coś, czego się nauczyłam przez te lata, kiedy rysuję, że właśnie takie lekkie zabrudzenia albo nałożenie nowego koloru w niektórych fragmentach, to wszystko sprawia, że praca wygląda ciekawiej. Zobaczcie teraz porównanie tych dwóch prac. Widzieliście naprawdę stare moje rysunki, a teraz zobaczcie z 2016 roku. Tu już generalnie widać, jak duży postęp zrobiłam, aczkolwiek w porównaniu z tym, jak rysuję teraz, wciąż jednak widać pewne braki. O, te bardzo lubię, te dwa rysunki. Są super. To pamiętam, rysowałam u Daniela, jak przyszłam go odwiedzić. Och, i ten pomysł, tak mi się podoba ten pomysł. Muszę jeszcze raz wypróbować to i narysować coś w takim stylu. Ojej, i tą pracę tak bardzo lubiłam. Tak samo jak tą, zobaczcie, to oko z piórami. O, już 2017. Moje zakładki, resztę rozdałam. Tutaj było wyzwanie losowych markerów, tutaj ilustracja z książki,
kropkowe wyzwanie. No to byłam ja jako facet. Tą pracę też bardzo lubię. Ach, i to rysowanie białym na czarnym. O, a tutaj są oryginalne prace, kolorowanki. Na początku właśnie robiłam bardzo dużo cieni i Maciek mi uświadomił, że to nie fajnie będzie się kolorowało. No wtedy już jest pokolorowana praca, a nie właśnie. kolorowanka. Więc właśnie potem musiałam to wymazywać w programie, żeby było więcej bieli. Ale się wtedy narobiłam, jak szalona. Ale cieszę się, że przerobiłam te rysunki i faktycznie tej czerni się pozbyłam. I w sumie na kolorowance się ten rok skończył. No. Bardzo mocno polecam Wam rysowanie na nowo Waszych starych prac, takich sprzed roku, sprzed 2 lat, może jeszcze nawet jakichś starszych. Nawet jeśli uważacie, że są dobre, to i tak warto spróbować je stworzyć jeszcze raz, bo w ten sposób możecie zobaczyć, w których aspektach uczyniliście postępy, a gdzie na przykład się rozleniwiliście. Takie zadanie macie na przyszły tydzień. Spróbujcie narysować na nowo Waszą jakąś starą pracę i spróbujcie ją ulepszyć w jakiś sposób. I te 2 rysunki, takie zestawienie, proszę, żebyście wysyłali na adres olfikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać i zaznaczyć, który rysunek jest z którego roku. My widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa!